Cześć! W dzisiejszym odcinku 3 latarki i 3 zupełnie inne rozwiązania. Są to latarki marki Wurkos, marki, która specjalizuje się w latarkach w oświetleniu. Zresztą mieliście już okazję na moim kanale zobaczyć kilka modeli latarek tego producenta. Dzisiaj wybrałem 3 modele, które z pewnością Was zainteresują i zaczynamy sobie może od modelu HD03, czyli od tej najmniejszej latarki. Jeżeli chodzi o tą latarkę, na pierwszy rzut oka mogłaby się wydawać jakąś zabawką, natomiast jest to naprawdę potężna latarka, która oferuje aż 680 lumenów, jeżeli chodzi o strumień światła. Jej wymiary to 28 na 25 i 2 na 60 mm i waży zaledwie 49 gram. Zobaczcie może tutaj w porównaniu do pendrive'a takiego klasycznego, jak ta latarka wygląda, jak jest mała. Dzięki tej konstrukcji bez problemu możecie ją wszędzie ze sobą zabrać, schować gdzieś w kieszeni, w plecaku i w razie potrzeby z niej korzystać. Latarka ma tutaj zintegrowany klips, dzięki czemu możecie łatwo ją zapiąć do ubrania, do torby, do plecaka i w ten sposób sobie oświetlać na przykład drogę przed sobą. Obudowa latarki wykonana jest z aluminium lotniczego ze specjalną tutaj powłoką odporną na uszkodzenia, zarysowania. Powłoka też tutaj, jak widzicie, nie palcuje się, nie łapie odcisków palców, więc jest to naprawdę bardzo dobrze wykonana latarka. Latarka posiada aż 8 trybów świecenia oraz 2 typy wiązki: skupioną i rozproszoną. I teraz zobaczcie, to jest to światło rozproszone. Natomiast wystarczy tutaj skorzystać z tego przełącznika na obudowie i od razu mamy światło skupione. To właśnie przy tym świetle skupionym mamy aż 680 lumenów światła i zasięg do 180 metrów. Czyli jak na tak małe gabaryty latarki, to jest naprawdę rewelacyjny wynik. Oczywiście latarka ma też 5 poziomów świecenia, czyli możemy tu sobie regulować jej jasność, tak jak teraz widzicie. Dzięki czemu możecie bardzo łatwo dopasować tą jasność do danej sytuacji. I oczywiście te 5 poziomów dotyczy zarówno wiązki skupionej, jak też tej wiązki rozproszonej. Mamy tutaj tryby RGB, czyli możemy tutaj zmieniać kolorystykę świecenia tej latarki, na przykład do ustawienia jakiegoś ostrzeżenia, alarmu, czy też oświetlenia sobie pomieszczenia w danym kolorze. Jest tutaj kilka wbudowanych efektów, na przykład taki efekt tutaj świateł policyjnych. Możecie oczywiście też ustawić automatyczne przechodzenie pomiędzy barwami w tej latarce. No i mamy też efekt stroboskopu w tej latarce, który myślę skutecznie odstrasza intruzów. Latarka oczywiście ma wbudowany akumulator, który ładujecie tutaj ze złącza USB-C, które jest umieszczone w górnej części latarki. Oczywiście konstrukcja jest uszczelniona, klasa wodoodporności IPX6, czyli odporna na wszelkiego rodzaju zachlapania. I jeszcze może warto wspomnieć, że oprócz tego klipsu mamy tutaj też taki silny magnes umieszczony w tej części latarki, dzięki czemu nasza przestrzeń robocza jest oświetlana, a my mamy wolne ręce, żeby spokojnie tutaj pracować. W zestawie oprócz latarki mamy przewód USB-C do ładowania baterii w tej latarce i taką smycz, która oczywiście pozwala na zaczepienie latarki i w ten sposób sobie jej przenoszenie. To teraz jeszcze zobaczcie sobie, jak ta latarka spisuje się w praktyce. I teraz zobaczcie światło latarki w poszczególnych trybach wraz z tym trybem turbo, który w tym momencie widzicie. Jak dla mnie ta jasność w trybie turbo z tak małej latarki jest rewelacyjna. Natomiast napiszcie w komentarzach, jak Wy oceniacie tą jakość światła. Druga z latarek, którą chciałem Wam dzisiaj pokazać, jest to model HD01 Pro. Jest to już wielofunkcyjna latarka EDC o kilku źródłach światła. No i tutaj przede wszystkim główne światło to jest światło białe, czyli oczywiście tutaj ta dioda główna na froncie. Tutaj moc świetlna to jest aż 1200 lumenów. Oczywiście tą moc możemy sobie też, jak widzicie, regulować od tutaj najniższej do najwyższej, regulacja na przykład skokowa. Do tego mamy światło lasera, czyli wskaźnik laserowy, z którego możemy oczywiście w każdej chwili korzystać.
też bardzo duży zasięg tego światła. Za chwileczkę Wam to jeszcze pokażę w testach praktycznych. No i mamy też to światło boczne rozproszone, które oczywiście oświetla nam zarówno drogę przed nami, jak też na przykład jakieś pomieszczenie. Możemy też wykorzystać to światło jako taką latarkę roboczą. Światło, które możemy wszędzie postawić, ustawić sobie i dzięki temu komfortowo pracować. Oczywiście to światło również ma regulację intensywności podświetlenia. I teraz zobaczcie, to jest poziom najniższy, następnie mamy poziom średni i poziom wysoki. Bardzo dużo światła, jak na taką małą latarkę i światło boczne rozproszone, tak więc bez problemu sobie oświetlicie nią przestrzeń roboczą. To światło boczne ma też kilka bardzo ciekawych trybów, jeżeli chodzi o diody RGB. Mamy tutaj efekt syreny policyjnej. Możemy mieć tutaj pełną barwę RGB, takie przechodzące światło. Mogą być też tutaj różne efekty świetne z regulacją oczywiście prędkości przechodzenia tego światła. Możemy też tutaj wybrać światło w jednym wybranym kolorze. Tutaj również możemy sobie wybrać dowolną barwę. No i latarka posiada też światło ultrafioletowe, które świetnie sprawdza się na przykład do identyfikacji banknotów, jakichś tutaj dokumentów, szukania na przykład śladów biologicznych, jakichś bursztynów i tak dalej. Tak więc myślę, że to jest też atut, jeżeli chodzi o tą latarkę. Latarka ma oczywiście wbudowaną baterię litowo-polimerową, którą możecie ładować sobie ze złącza USB-C. To złącze znajduje się tutaj na bocznej krawędzi. Oczywiście jest tutaj w pełni zabezpieczone, ponieważ latarka posiada klasę IP66, dzięki której możecie bez problemu korzystać z tej latarki nawet podczas deszczu. Dwa przyciski sterujące. Ten dolny zarządza światłem, tymi diodami na froncie, natomiast ten górny bocznym światłem rozproszonym. Obudowa latarki wykonana również z aluminium lotniczego z twardą anodową powłoką, która jest odporna na ścieranie, na uszkodzenia mechaniczne. No i tutaj z tyłu mamy też klips, który umożliwia nam na przykład zawieszenie tej latarki na pasku, na torbie, na jakichś tutaj innych elementach, na przykład garderoby. I do tego latarka posiada również mocny magnes, dzięki któremu możecie ją właśnie przypiąć do karoserii, do tutaj jakiejś ramy roweru, czy też do jakichś innych metalowych elementów konstrukcyjnych i również w ten sposób sobie oświetlać przestrzeń z wykorzystaniem tej latarki, mając cały czas wolne ręce. Tyle informacji technicznych. Teraz zobaczcie sobie, jak ta latarka radzi sobie w praktyce. I teraz widzicie działanie latarki w różnych tutaj stopniach intensywności światła wraz z trybem turbo, który w tym momencie widzicie. I jeszcze pokażę Wam tutaj działanie tego lasera. Zobaczcie, to jest ta zielona kropka, bardzo dobrze widoczna nawet przy tym oświetleniu. I jeszcze światło boczne. Tutaj oczywiście jest go zdecydowanie mniej, ale jak na te warunki zewnętrzne, myślę, że radzi sobie całkiem przyzwoicie. No i teraz przechodzimy do naszej ostatniej latarki, czyli modelu HD02. Jak widzicie, to jest taka największa konstrukcja, jest ona też najcięższa z tych wszystkich latarek. Waży aż 195 gram i to bez akumulatora. Jej wymiary to 126 na 41 mm. Oczywiście również wykonana jest z aluminium lotniczego i ma tą powłokę anodowaną, która jest odporna na uszkodzenia. Tak więc mamy tutaj bardzo solidną latarkę. Natomiast jest to latarka, która zaskakuje przede wszystkim rozwiązaniami. Tutaj na froncie widzicie główną diodę tej latarki i jest to dioda SFT70. Bardzo mocne światło, zobaczcie tutaj praktycznie oślepiające w tej kamerze. Następnie mamy tutaj wskaźnik laserowy, bardzo mocny laser. No i mamy też diodę UV, która oczywiście pozwala nam na łatwą identyfikację banknotów, jakichś dokumentów, na szukanie bursztynów, jakichś śladów biologicznych. Na korpusie tutaj latarki mamy taki przełącznik mechaniczny, za pomocą którego właśnie możemy przełączyć się szybko pomiędzy laserem, diodą główną, a też UV. No i oczywiście włącznik mechaniczny, który przełączy nam się do regulacji światła. Jeżeli przytrzymujecie ten przełącznik, to możecie też płynnie regulować strumień światła od tutaj najsłabszego do najmocniejszego.
dzięki czemu możecie dopasować ten strumień do własnych preferencji. Latarka ma też tryb stroboskopowy, który też może się Wam przydać w trudnych sytuacjach. No i teraz to, co mi się w tej latarce chyba najbardziej podoba, to zobaczcie, mamy tutaj rozkładane panele boczne, które mają tutaj światło punktowe, dzięki czemu możecie wykorzystać też tą latarkę do oświetlenia powierzchni. Możecie też regulować tutaj położenie tych ramion, czyli dopasować to światło tak, żeby świeciło w odpowiednie miejsce. Oczywiście mamy też regulację intensywności świecenia. Zobaczcie, możemy płynnie regulować moc tego światła i tego światła jest naprawdę bardzo dużo z tej latarki. Tak więc możecie ją wykorzystać jako latarkę nabiórkową, jako tutaj latarkę do warsztatu, do samochodu. I co ważne, tutaj również mamy silny magnes w tej podstawie, dzięki czemu możemy też bez problemu ją przypiąć do każdej metalowej powierzchni, na przykład do jakiejś tutaj karoserii samochodu, roweru, do jakiejś konstrukcji w garażu i w ten sposób sobie też oświetlać teren. Do tego mamy też tutaj śrubę na statyw, czyli możecie też tą latarkę zamontować sobie na jakimś statywie i wówczas również w ten sposób sobie z niej korzystać. Jeżeli chodzi o baterię w tej latarce, to mamy tutaj akumulator, który jest wymienny i jest to akumulator typu 21700. W tym przypadku o pojemności aż 5000 mAh, który pozwala na naprawdę bardzo długi czas pracy tej latarki. Oczywiście jest to akumulator wymienny, więc jeżeli macie jakiś zapasowy, to możecie szybko go wymienić w razie potrzeby i dalej korzystać z latarki. Natomiast jeżeli macie jeden akumulator, który jest w zestawie, to możecie go tutaj ładować ze złącza USB-C, które znajduje się na obudowie latarki. Zabezpieczone tutaj tą gumową osłoną, ponieważ jak się domyślacie, latarka jest wodoodporna. Mamy tutaj klasę IPX6, czyli odporność przed silnymi strugami wody. W zestawie przewód USB, smyczy, taka prosta do latarki oraz instrukcja obsługi. Skoro poznaliśmy już budowę, wykonanie tej latarki, to jeszcze zobaczcie sobie, jak ona spisuje się w praktyce. I teraz widzicie płynną regulację światła od najsłabszego do najmocniejszego. Zobaczcie, jak mocne jest to światło w tej latarce, jak elementy są prześwietlone. Widać, że nawet na dużo większych odległościach jesteśmy w stanie tutaj z tą latarką pracować. I na koniec zobaczcie sobie jeszcze to działanie tego wskaźnika laserowego. Ok, to będzie było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję latarek marki Wurkos. Jestem bardzo ciekaw, która z tych trzech latarek najbardziej przypadła Wam do gustu, którą tę latarkę byście kupili, tak więc piszcie w komentarzach. Dzielcie się też swoimi uwagami odnośnie tych latarek. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli film był dla Was przydatny, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo znajdziecie na kanale Smart Test. Cześć!